Chyba każdy z nas słyszał o osiedlu czy dzielnicy, którą należy omijać szerokim łukiem. Ale przecież nie taki musi być zawsze scenariusz. Przykładem jest tutaj warszawska Praga, która w ostatnich latach zmieniła się nie do poznania, stając się miejscem przyjaznym zarówno dla mieszkańców, jak również dla artystów czy biznesu. Takie projekty jak Otwarta Ząbkowska, Campus Google'a czy Centrum Kreatywności Targowa zmieniły przestrzeń publiczną na Pradze nie do poznania. Dlatego właśnie w ramach regionalnego programu ogłosiliśmy program dotyczący zmiany czy odnowy tkanki mieszkaniowej w blokach i kamienicach. Między innymi w takich miejscach jak warszawska Praga, ale w miejscach również, które wynikają z lokalnych programów rewitalizacji. Konkurs trwa do 13 września, w puli mamy 32 miliony złotych. W ostatnim czasie został ogłoszony konkurs z zakresu rewitalizacji dotyczący budownictwa mieszkaniowego. Chodzi tutaj o to, aby projekty, które zostaną przedłożone przez beneficjentów, dotyczyły części wspólnych budynków mieszkalnych, gdzie zarządcy bądź też właściciele mają zamiar poprawić nie tylko wygląd tych budynków, ale również ich funkcjonalność bądź też ich otoczenie służące wszystkim mieszkańcom, nie tylko lokatorom czy też konkretnym mieszkańcom danych lokali, ale wszystkim mieszkańcom całego obiektu. Na pewno bardzo dobrze się stało, że zdecydowano się na to, żeby udostępnić możliwość finansowania projektów nie tylko dla samorządów, ale również wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni na projekty dotyczące samej tkanki mieszkaniowej. Dla nas bezwzględnym priorytetem dzisiaj jest to, żeby skoncentrować się na inwestycjach mieszkaniowych w rewitalizacji nie tylko Pragi Północ, ale również Kamionka czy warszawskiego Targówka. Realizujemy tam inwestycje, które polegają na kompleksowej modernizacji kamienic, doposażenie ich w łazienki, toalety, kuchnie, których często w ogóle nie było w tych budynkach, ale też, co bardzo ważne, przyłączamy je do sieci ciepłowniczej. Zamierzamy złożyć oczywiście wniosek o dofinansowanie w obecnym konkursie, dlatego że liczymy na to, że dzięki temu uda się zrealizować bardzo wiele projektów, które pozwolą naszym mieszkańcom Warszawy i Mazowsza poprawić warunki mieszkaniowe, w jakich przebywają. Wsparciem mogą zostać objęte projekty, które znajdują się na liście projektów głównych lub uzupełniających w obowiązujących właściwych miejscowo programach rewitalizacji, a programy te znajdują się w wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Ponadto projekty dotyczące części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej przeznaczona jest na cele mieszkalne. Ponadto projekty wykonalne finansowo, organizacyjnie, technicznie i technologicznie, a także efektywne, czyli takie, które umożliwią osiągnięcie wskaźników i zakładają zastosowanie koncepcji uniwersalnego projektowania. Zmiana funkcji pomieszczenia wpływa na kwalifikowalność. Jeśli planujecie zmienić na przykład wózkownię na pralnię, pozostaje to koszt kwalifikowalny. Natomiast w przypadku zmiany funkcjonalności pomieszczenia z ogólnodostępnego na przykład na pomieszczenie mieszkalne, wówczas nie będzie to koszt kwalifikowalny. Jeśli wnioskodawcą będzie wspólnota mieszkaniowa, to pomoc publiczna wystąpi wówczas, gdy w lokalu będzie prowadzona działalność gospodarcza, na przykład sklep czy biuro. Ta pomoc publiczna będzie wyliczana wówczas proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez dany lokal. Promowane są projekty, które przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej o minimum 25%. W przypadku, jeśli projekt obejmuje kilka budynków, wówczas oblicza się średnią arytmetyczną efektywności energetycznej. Premiujemy efektywne kosztowo projekty. Pamiętajcie zatem o tym, aby oprócz inwestycji aktywizować mieszkańców lokalnych społeczności, tworzyć nowe miejsca pracy. Szanse na uzyskanie dofinansowania zwiększy współpraca z innymi podmiotami, a także ich realizacja na terenach wiejskich. Szacuje się, że co drugie na 1000 dzieci dotyka mózgowe porażenie dziecięce. Ta choroba nie wybiera, dlatego tak ważny jest dostęp do nowoczesnych metod leczenia. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza właśnie ogłosiliśmy nabór, który będzie trwał do 24 sierpnia i będzie dotyczył nowoczesnych metod diagnostyki oraz rehabilitacji zaburzeń chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W puli mamy 48 milionów złotych.
Konkurs ogłaszany w ramach 9. osi priorytetowej skierowany jest do wnioskodawców wykonujących działalność leczniczą oraz do wnioskodawców działających w ramach partnerstwa z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w myśl ustawy o działalności leczniczej. W ramach niniejszego konkursu mogą być składane projekty przewidujące zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki oraz rehabilitacji funkcji chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym poprzez realizację świadczeń w ramach projektu. Dodatkowe 2 punkty otrzymacie, jeżeli wnioskodawca lub partner projektu będzie realizował świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Weryfikować to będziemy na podstawie umowy z NFZ-em lub jej wyciągu obowiązującej na moment złożenia wniosku. Należy również zwrócić uwagę, że w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego zostały wskazane wskaźniki, które są monitorowane na potrzeby Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania wskaźników w ramach ankiety sprawozdania rocznego programu, a także po zakończeniu realizacji projektu w ramach ewaluacji. Dodatkowo możecie inwestować w zakup sprzętu i infrastruktury. Pamiętajcie jednak o solidnym uzasadnieniu konieczności ich zakupu i wykorzystania w ramach projektu. Wnioskodawca, składając wniosek o dofinansowanie, powinien również udowodnić w formie oświadczeń, że w terminie, w jakim przewidziany jest okres realizacji projektu, jest w stanie świadczyć usługi z wykorzystaniem zrobotyzowanych systemów rehabilitacji chodu. Jedna osoba może maksymalnie 2 razy uczestniczyć w ciągu roku w programie, to znaczy 6 razy w przeciągu 3 lat, jeśli tyle trwa program. Zastrzeżeniem, że roczny limit uwzględnia wszystkie udziały, również w innych komplementarnych działaniach finansowanych ze środków publicznych. Dzięki dofinansowaniu dzieci oraz młodzież od 5 do 18 roku życia będą mogły skorzystać aż z 30 sesji rehabilitacyjnych. I to Wy jako beneficjenci odpowiadacie za ilość osób zakwalifikowanych do projektu w danym roku. Mazowsze w ostatnich latach jest najdynamiczniej rozwijającym się regionem spośród wszystkich 276 regionów Unii Europejskiej. Przypadek? Nie sądzę. Na Mazowszu wypracowuje się blisko 22% polskiego PKB. Co 3. złotówka na Mazowszu inwestowana jest w potencjał badawczo-rozwojowy czy w prace badawczo-rozwojowe. Blisko 750 000 firm znajdujących się na Mazowszu i ponad kilkaset uczelni naukowo-badawczych. To wszystko świadczy o tym, jak dynamicznie rozwijającym się regionem i z jak wielkim potencjałem jest właśnie Mazowsze. Jak zatem zachęcić biznes do współpracy z sektorem naukowym? Między innymi poprzez inwestycje w nowoczesny sprzęt naukowo-badawczy i wyposażenie laboratoriów. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych właśnie ogłosiła konkurs dla instytucji naukowych i konsorcjów, który dotyczy tego rodzaju inwestycji. W puli mamy blisko 106 milionów złotych. Konkurs będzie trwał do 31 października. Widać wyraźnie z dnia na dzień rosnące zapotrzebowanie na nowe technologie ze strony polskich, średnich i małych przedsiębiorstw. To jest naprawdę budujące. Dziś jeden rodzaj aparatury jest w użytku, jutro to się w ogóle do niczego nie nadaje. Unowocześnianie aparatury badawczej jest podstawowym warunkiem jakichkolwiek sukcesów i jakiegokolwiek bycia konkurencyjnym. Realizujemy projekty europejskie. Do projektu europejskiego możemy aplikować w momencie, kiedy mamy określoną infrastrukturę badawczą. I właśnie w ramach tego najbliższego konkursu będziemy aplikować o aparaturę do badań materiałów i drugą aparaturę do opracowywania technologii zaawansowanego drukowania 3D. Dofinansowanie można uzyskać na projekty o charakterze infrastrukturalnym. Oznacza to, że przedmiotem realizacji projektu może być wytworzenie infrastruktury bądź modernizacja infrastruktury służącej prowadzeniu badań naukowych. Ubiegać się o dofinansowanie mogą tylko i wyłącznie projekty, które znalazły się na tzw. załączniku 5b kontraktu terytorialnego. Lista zawiera 55 projektów, które mogą być realizowane
właśnie w ramach tego konkursu. Jednostki lub konsorcja naukowe muszą pamiętać o podzieleniu projektu na dwie części, gospodarczą i niegospodarczą. Na część niegospodarczą można pozyskać nawet do 80% dofinansowania, natomiast na część gospodarczą do 50% kosztów kwalifikowalnych. Część gospodarcza pozwoli Wam na realizację usług dla biznesu oraz wynajem sprzętu do badań, jednak musi ona stanowić ponad 20% kosztów projektu. Możliwe jest również wystąpienie współfinansowania projektów ze środków budżetu państwa. Należy wtedy spełnić łącznie dwa warunki. Pierwszym warunkiem jest minimalna część gospodarcza projektu na poziomie 30%. Drugim warunkiem jest VAT niekwalifikowalny zarówno w części gospodarczej, jak i niegospodarczej. Wówczas budżet państwa gwarantuje nam finansowanie całego wkładu własnego w tej części niegospodarczej projektu. Jeżeli w wyniku realizacji projektu czy na etapie pisania wniosku chcecie rozszerzyć własną agendę badawczą, np. o dodatkowe sprzęty, pamiętajcie o aktualizacji tej fiszki w instytucji, do której zgłaszaliście projekt do kontraktu terytorialnego. Wkład finansowy własny nie może być zastąpiony wkładem rzeczowym, ponieważ na etapie oceny właśnie za to otrzymujecie dodatkowe punkty. Naszą intencją jest płynna realizacja projektów, to jest taka na przykład bez konieczności wydłużania ich ze względu na oczekiwanie na przykład na pozwolenie na budowę. Dlatego zdecydowaliśmy się przyjmować do realizacji projekty wyłącznie z zakończoną i gotową dokumentacją techniczną oraz pozostałą wymagającą do uruchomienia inwestycji. W linku poniżej tego wideokastu znajdziecie prawie 100 pytań i odpowiedzi, jakie napłynęły do nas w obszarze tego konkursu. Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź nasze punkty informacyjne w Warszawie, Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce, Siedlcach. Nie zapomnij też o naszej stronie internetowej funduszedlamazowsza.eu.